postanowiłem sobie wyjechać już poza miasto, do drugiej miejscowości. Co prawda jest oddalona o 10 km. To już też nie jest taka pierwszy wypad, bo próbuję gdzieś też jeździć coraz dalej, gdzieś to się wydaje no śmieszne, kurde. Ktoś, kto ma 30 lat prawo jazdy, przejechał setki tysięcy kilometrów, no wydaje się tak. Natomiast trzeba praktykować coraz dalej. Jadę sam, dlatego że jakbym jeździł z kimś, to nie wiem, jakby się to jakby ta terapia przechodziła, że no, działoby się coś, to ten ktoś mógłby się zaraz przesiąść, to, tamto i zawsze miałbym jakieś takie wsparcie z boku, a nie zawsze tak może być, nie? I dlatego jeszcze sam, no po mieście już jeżdżę tak, że nic nie mam ataków paniki, nie mam lęków, po mieście jest ok, totalnie już wszystko się unormowało. Natomiast jeszcze tak poza miastem mam tak obawy, strachy, czasami gdzieś taka panika mnie włącza, jak są miejsca, przy których nie mogę się zatrzymać dłużej, że jadę i nie miałbym się teraz gdzie zatrzymać, no to kurde, zaczynam się wtedy tak trochę niepokoić, nie? Bo złapała mnie też jeszcze nie tak dawno, tydzień temu atak paniki, jak sobie jechałem, ale taki 2-3 sekundowy, już chciałem się gdzieś zatrzymywać ale nie było gdzie. I tak zwolniłem do 50, no poradziłem sobie, nie? To mówię, no 2-3 sekundy to potrwało, tak przytrzymało, ale nie trwało dłużej, nie? No, dobrym sposobem chyba jest też tak, żeby no, nie jechać na pełnym gazie, nie wiadomo co, jak, tylko jechać sobie za jakimś tam autem, nie za szybko. No, człowiek powinien być wyluzowany, ale fajnie się mówi, wyluzuj się, no fajnie się mówi, no bo przecież nie będę ani jeździł pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem narkotyków, nie? No, a wyluzować się tak, no jasne, techniki oddechowe pewnie, że wchodzą rachubę, ale ktoś, kto nie przeżył takiego ataku paniki albo nie przeżył wypadku, to też niekoniecznie będzie wiedział, o czym to, co my wiemy, nie? O czym mówię, bo to ktoś tam mówi, to tam wyluzuj się i po prostu jedź, nie? No, ale to tak nie działa. No, natomiast poczytałem, wiem, że praktykowanie takich rzeczy są skuteczne i to naprawdę skutkuje, nie? Ja teraz też jadę i rozmawiam, no próbuję tak jakby no nie myśleć o czymkolwiek wiadomo, ja jestem doświadczonym kierowcą, bo przejechałem naprawdę dużo i te pewne czynności robię mechanicznie, nie myślę o tym teraz tu czy tu. Jak będę teraz gdzieś jechał albo będę czuć, że gdzieś mam obawę jakąś, strach się, to ja powiem, w danej chwili będę oczywiście Wam mówił, że o kurde, tu coś się może dziać, tu kurde lepiej zwolnić, nie zwolnić, albo zjechać. No tutaj na przykład pobocza nie ma, nie? Jakby się coś działo, no tutaj teraz jest, na takie jakieś malutkie, tu teraz widzę w prawo szłoby zjechać, jakby się coś działo, no daję sobie z tego sprawę, że na razie wybieram właśnie takie miejsca, żeby było gdzie w razie czego się zatrzymać, ochłonąć i pomaga mi też czasami, nie wiem czy pomaga, ale kiedyś jechałem, taki długopis i sobie go złapałem i sobie trzymałem sobie go z kierownicą i po prostu trzymałem, nie, tam nic nie robiłem, gdzieś tam wyczytałem, ale nie sprawdzałem jeszcze tego, bo od tamtej pory nie miałem ataku paniki, że jak się włoży taki długopis albo kredka, albo cokolwiek do buzi i próbuje się uśmiechać, no to przechodzi, nie wiem,
nie próbowałem jeszcze. To tak samo jak z tym, że coś bardzo, bardzo kwaśnego się weźmie do buzi, to też ten atak paniki przechodzi ci tak jakby, nie? Że go nie ma w danej chwili, czy coś takiego. No, ale to wszystko jest do sprawdzenia, nie? Tu jestem teraz w Mikołowie. Jadę. Trochę mam stresa teraz takiego, bo jedzie za mną jakaś ciężarówka. Bo tak miejsca do parkowania też nie ma za dużo, jakby się coś miało dziać. Takiego jeszcze stresa, tak? Teraz patrzę, czy nic nie jedzie. Nie jedzie. Stresuję się jeszcze tym, że że nie idzie się gdzieś w niektórych miejscach zatrzymać, nie? I tylko dlatego lekki stres, ale było jeszcze daleko od ataku paniki, aczkolwiek już się gdzieś taki stresik włączył, nie? No, teraz przeszedł na szczęście. Teraz się mogę wyluzować, czyli poddychać głęboko, uśmiechnąć się, bo mówię, tak jakby to było teraz pod kontrolą. Cały czas jestem w Mikołowie, a będę teraz tutaj skręcał na tym skrzyżowaniu i zawracał po prostu. Tu trzeba zwolnić. Sygnalizacja. Ktoś nie najechał. Dobra. Tu robię zawrotkę. Tu zawracać widzę, nie mogą samochody powyżej 3,5 tony. No to moja godzinka nie ma tyle. Jest trochę mniejsza, lżejsza. No i tak, no i o, jest zielone. Ja robię powrót. Fakt, że tą drogą przejeżdżałem setki razy, nie dziesiątki, setki razy przejeżdżałem, jak nie więcej, no bo blisko mieszkam, kiedyś pracowałem jako przedstawiciel, tutaj też na tym rejonie, no to w ciągu roku się przejeździ wiele razy, a w ciągu całego życia na motocyklu też tutaj przejeżdżałem wielokrotnie. Także to są bardzo dobrze mi znane drogi, nie? To nie jest tak, że jadę gdzieś w jakimś miejscu, którego totalnie nie znam i zastanawiam się, mapę wyciągam, kurde, dobrze, no map już nie mamy, nie? Teraz mógłbym mieć nawigację włączoną, żeby mi podpowiadała. Być może też, kurde, ta nawigacja próbowałaby jakby co tam gościu gadał, no to odwracać uwagę do tego, żeby nie myśleć o jakichś dziwnych rzeczach, tylko po prostu jedziesz, pilnujesz tę drogę automatycznie i tyle, i próbujesz, kurde, dojechać szczęśliwie do końca, nie? No. Teraz ten wjazd, widzicie, zakręciłem sobie i jak już tam się śmiałem, że wyluzowałem się, poddychałem,
taki odetchnij spokojem, jak to się fajnie się mówi, no to już jest dużo lepiej. Teraz w ogóle już nie czuję żadnego napięcia w tą stronę, mimo że też tam przez chwileczkę nie było popocza. Nawet tu te popocze, jakbym się zatrzymał, to też gdzieś na chwilę, nie? Ale nie będę tego robić, nie? Nie chcę sobie tutaj stanę. Ktoś mógłby powiedzieć, że kurde, że sobie świetnie sobie radzę, że co ja gadam, że nie mam jakichś tam strachów, obaw. No chciałbym, żeby tak było jak kiedyś. Kurde, naprawdę chciałbym, nie? Teraz jest końcówka stycznia, a ja się z tym borykam od końcówki września. Nie jest to też cały czas tak samo, nie? Bo na samym początku jeszcze w górce dojechałem 70 km, ale jechałem jak w starym kinie. Natomiast już nie miałem wrócić. Tu jest 50 na godzinę. Tu fotoradar. Wydarzyła się tu kiedyś okrutna tragedia. Wieczorem auto potrąciło śmiertelnie chyba 3 osoby. To dzieci. Nawet nie osoby. Znaczy osoby, tylko że dzieci. Nie? Faktem, kurde, ludzie jeżdżą za szybko. Ja jak miałem ten wypadek czołowy, jechałem około 50 na godzinę, auto z naprzeciwka też jechało 50 około na godzinę. No i tyle, nie? Ale co się stało, to się nie odstanie, nie? No ja nie mam biletu do powrotu do przyszłości, to też no nie wrócimy do tego. Lub dużo bym dał, żeby się cofło. Na szczęście do wszystkich innych to ja byłem najbardziej poszkodowany z wszystkich. Ani mężczyzna z naprzeciwka nie był, bo był dużo większym samochodem, ani mój pasażer, który siedział na tylnym siedzeniu, też nie odniósł ran poważniejszych, oprócz tego, że no pasy mocno go tam gdzieś przycisnęły. No, ja mówię, jak czym nowsze auto, to chyba szybciej idzie dojść do siebie, no, znaczy dojść do tej wprawy, do tej praktyki. Sorry, że dużo gadam, ale myślę, że tak, no tak trzeba chyba, bo nie wiem, czy może jest kurde ten, wiem, że potrzebujecie wsparcia i ja też potrzebuję takiego wsparcia, że nas na serio jest bardzo dużo takich osób jak my. Są osoby, które ogólnie nigdy nie miały wypadku, jeżdżą sobie po mieście, ale boją się też do innych miast jeździć. Po prostu boją się, czy boją się autostradami jeździć, a nie miały wypadku, nie? Ale to ja mówię, że no praktyka i ten, jak ma się w samochodzie tym nowoczesnym takie, że z linii jedzie i według linii to też jest lepiej. Ja w tamtym aucie wypadkowym nie miałem tego, tutaj też nie mam tego, no niestety nie mam, nie? Mam tu jakieś tam systemy, że z naprzeciwka, że sam będzie hamowe i tak dalej, no ale zdrowy rozsądek trzeba jednak zachować i te opanowanie, nie? No ale mówię, że tam to też pomaga szybciej dojść, te wszystkie systemy, no ale jednak jest to tylko maszyna, nie? Zdrowego, mówię, rozsądku nikt nam nie da i opanowania, nie? Ale to jest tak jak chyba ze wszystkim, nie? Ja jak pamiętam na motocyklu, jak zrobiłem prawo jazdy, zacząłem jeździć też, to też jeździłem na początku po mieście, po takich zadupiach gdzieś kuźwa, a potem zacząłem jeździć dalej, no potem już do innego kraju sobie pojechałem, no mam nadzieję, że powrócę do tego, no bo na razie motocykl stoi w garażu i no i co, no i stoi po prostu, ja nic nie zrobię na tą chwilę. Dobra, moi mili, bo ja w tych filmikach nie chcę dawać jakichś tam porad typu wujek dobra rada, czy ciocia radzi, czy coś w tym stylu, tylko po prostu pogadać, że pokazać wam też, że ja też się borykam, przyznaję przed sobą, też się borykam z jazdą samochodem czasami i
tylko tak mówię, taki przejazd. W ogóle jak macie ochotę, to piszcie w komentarzach. Nie jest to obligatoryjne, nie jest obligatoryjne cokolwiek, nie? W tych komentarzach czy w subach. Po prostu kto ma ochotę, może coś tam napisać. Słowo pocieszenia też dla innych. Ja przełączam się, włączę muzyczkę teraz i do zobaczenia zaś. No i chciałem powiedzieć w międzyczasie, że dojechałem do Tychów. Tutaj zaraz są tory. Nie było tu dużo kilometrów, może raptem będzie za 20, a tam i z powrotem odkąd jadę.